Prezes firmy Apple, czyli jedna z najbardziej wpływowych osób w świecie technologii. Jego majątek wyceniany jest na 1,9 miliarda dolarów, a wartość giganta, którym zarządza, to nawet 3 biliony dolarów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co Tim Cook właściwie robi na co dzień, o której wstaje albo co je na śniadanie, to koniecznie oglądaj ten odcinek i napisz w komentarzu, jakiej kolejnej osoby ze świata technologii dzień powinienem odtworzyć, bo właśnie jako inspirację do następnego filmu wykorzystam jeden z waszych komentarzy. A im więcej komentarzy, tym większa szansa, że dana osoba trafi do odcinka. Tim Cook wstaje bardzo wcześnie rano. Niektóre źródła podają 5 rano, inne zaś nawet 3:45 w nocy. Śpi około 7 godzin dziennie, a jest to czas rekomendowany przez większość prezesów dużych firm, którzy odnieśli globalne sukcesy. Ja jednak zacząłem swój dzień trochę później, około 6 rano, a dlaczego, to opowiem za chwilę. Najpierw jednak dowiedzmy się, co takiego Tim robi, skoro świt. W jednym z wywiadów powiedział, że zaraz po wstaniu siada na około godzinę do komputera po to, żeby przeczytać maile czy opinie od użytkowników sprzętów Apple. W swojej skrzynce ma podobno ponad 700 albo nawet 800 nowych e-maili każdego dnia. Prezes twierdzi, że czytanie bezpośrednich komentarzy klientów, także tych negatywnych, pozwala mu lepiej zrozumieć ich potrzeby i ulepszać sprzedawane produkty. Zaraz po przeczytaniu wiadomości i komentarzy od klientów, szef Apple'a lubi zjeść porządne śniadanie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to Tim Cook zjada rano na śniadanie jajecznicę z boczkiem, więc za chwilę taką przyrządzę, ale jest tutaj pewna ciekawostka. Ponieważ w źródłach wyczytałem, że Tim Cook nie je takiego boczku jak my, czyli ze świni, mówiąc ordynarnie, ale boczek z indyka. Ja się z takim nie spotkałem w Polsce, ale jeżeli wy coś takiego widzieliście, boczek z indyka, to dajcie znać w komentarzu koniecznie. Tak się prezentuje nasza gotowa jajecznica. Dodałem jeszcze tosty oczywiście po amerykańsku i sok pomarańczowy, bo przecież Amerykanie tak robią, a nie ma zbyt wielu szczegółów na temat diety. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Tim Cook je podobno również płatki śniadaniowe na śniadanie i to w połączeniu z mlekiem migdałowym. Ale te płatki śniadaniowe są niestety bez cukru, więc te odpadają. Bierzemy wersję bez cukru. Dajcie znać w komentarzu, czy wy najpierw wrzucacie płatki, czy najpierw lejecie mleko, bo są, wiem, dwa obozy. Ja zdecydowanie najpierw płatki. No i mleko. Migdałowe. Dobre to mleko. Płatki standardzik. No teraz jajecznica. No jajecznica, muszę wam powiedzieć, że Tim Cook przyrządza najlepszą. Tim gotuje. Zastanawiałem się też, czy Tim Cook sam przyrządza sobie to jedzenie, czy też ma jakąś gosposię, czy gospodarza, który mu to robi. Ale patrząc na to, że Tim Cook raczej stara się żyć tak, powiedzmy sobie, skromnie. W związku z tym myślę, że jednak sobie sam przyrządza, a przynajmniej wierzę w to. Więc ja przyrządziłem sam. A po śniadaniu Tim Cook udaje się na siłownię. I właśnie dlatego ja wstałem po 6, bo o tej porze otwiera się siłownia, na którą chciałem się udać. Pomimo, że w siedzibie firmy Apple jest dostępna siłownia, to nasz bohater korzysta jednak z prywatnej siłowni, która jest w pobliżu, tak żeby miał odrobinę prywatności i żeby nikt mu podczas treningu nie przeszkadzał. Ciekawe swoją drogą, czy jest to naprawdę jego prywatna siłownia, czyli taka, że nikt inny nie może do niej wejść. Jak myślicie? Cook ćwiczy około 30 do 45 minut. Nie wiadomo dokładnie, jaki trening wykonuje, ale skoro poświęca niewiele czasu na ćwiczenia, to zapewne robi trening całego ciała na dużej intensywności. Dlatego ja zrobiłem bieganie na bieżni, martwy ciąg i push pressy, czyli ćwiczenia, które angażują wiele partii mięśniowych i generują wysoki puls. Szukałem w swojej okolicy czegoś, co przypomina choć trochę siedzibę firmy, czyli Apple Park. No i pomyślałem, że takim miejscem może być stadion miejski. No dobra, macie rację, nie przypomina on w ogóle Apple Park, ale warto było spróbować. Tim Cook sam przyznał, że jest fitnessowym freakiem i ćwiczy nie tylko po to, żeby być w formie, ale także po to, żeby radzić sobie ze stresem, którego jest całkiem sporo, kiedy jest się prezesem tak dużej firmy. Trening zrobiony, więc czas przejść do kolejnych części dnia. Po treningu szef Apple'a bierze oczywiście prysznic, no i szykuje się do pracy. Jeśli chodzi o ubiór i garderobę, to Tim Cook, zresztą jak wiele wpływowych, bogatych osób, jest znany z tego, że ubiera się minimalistycznie. Często można by powiedzieć, że nawet nudno i nie używa żadnych logotypów widocznych. To nie znaczy, że nie ma drogich ciuchów, bo często te ciuchy są od bardzo wysublimowanych designerów, ale coś takiego jest absolutnie nieakceptowalne w garderobie Tima Cooka. Dlatego też pójdziemy w jakąś minimalistyczną, białą koszulkę.
O, taka się powinna idealnie nadać. Cook podobno był widziany w amerykańskim sklepie Nordstrom podczas corocznej wyprzedaży. Wygląda więc na to, że tak jak każdy normalny człowiek, przynajmniej od czasu do czasu wybiera się też samodzielnie na zakupy modowe. No a jako, że jesteśmy dzisiaj prezesem firmy Apple, to na naszym nadgarstku nie może zabraknąć oczywiście Apple Watcha, jednak zmieńmy ten nudny, parciany pasek na coś ciekawszego. O, tak zdecydowanie jest lepiej. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, Tim żyje raczej skromnie i nie popisuje się swoim bogactwem, tak jak robią to jego koledzy miliarderzy, wylegując się na przykład na drogim jachcie. W przeciwieństwie do nich bywa też bardzo często, jeśli nie codziennie, w siedzibie swojej firmy. Ale zanim tam dotrze, to między treningiem a pracą udaje się do lokalnego Starbucksa po kawę. Niestety nie wiadomo, na jaki napój się decyduje. Tamże jeszcze przez chwilę kontynuuje czytanie i odpisywanie na maile. Znalazłem jeszcze informację, że Tim Cook bardzo lubi zieloną herbatę spożywać, ale raczej nie taką, bo pije Premium Japanese Tea, tak jak przeczytałem, czyli raczej jakaś sypana, ładnie pachnąca herbata, którą się zalewa nie wrzątkiem, tylko wodą o odpowiedniej temperaturze. No i dlaczego pije tę zieloną herbatę? Dlatego, że poprawia to funkcjonowanie mózgu, ma także wpływać na spalanie tłuszczu, a także ograniczać różnego rodzaju choroby, w tym nowotwory. I dlatego Tim Cook lubi sobie popić zielonkę. Kiedy Tim Cook dociera do biura, dopiero wtedy jego dzień rozpoczyna się na dobre. Najważniejsza persona w Apple jest generalnie spokojna i wyluzowana, ale jest podobno jedna rzecz, która może Tima wyprowadzić z równowagi, mianowicie niekompetentni lub nieprzygotowani pracownicy. Tim ma na głowie wiele spotkań z różnymi działami w firmie, więc oczekuje, że etatowcy będą przychodzić do niego z konkretami. Cook jest znany z tego, że zadaje dużo pytań, wyczerpujących pytań i oczekuje równie gruntownych odpowiedzi. Steve Doyle, który pracował kiedyś w Apple, powiedział, że Tim potrafi zadać 10 pytań, a kiedy ktoś odpowie na wszystkie poprawnie, to Tim zadaje kolejne 10. Prezes Apple oczekuje też perfekcji, samodzielności i inicjatywy od swojego zespołu. Kiedy Apple notowało złe wyniki w Chinach, Tim powiedział, że ktoś tam powinien być na miejscu i pilnować, żeby sytuacja się poprawiła. Po 30 minutach spotkania, na którym to omawiali, spojrzał na dyrektora operacyjnego Sabiego Khana i zapytał go: co ty tu jeszcze robisz? Jak gdyby nigdy nic, z kamienną twarzą. Wtedy ten zrozumiał, co prezes ma właściwie na myśli, wsiadł w taksówkę i bez żadnego bagażu poleciał pierwszym lotem do Chin z lotniska w San Francisco. Kiedy przychodzi pora lunchu, Tim lubi usiąść w firmowej strefie gastronomicznej, czyli w ich kafeterii, żeby porozmawiać z przypadkowymi pracownikami. Dlaczego przypadkowymi? No bo ich w Apple Park jest naprawdę bardzo dużo, ponad 12 000. To daje mu unikalną perspektywę na pewne tematy i jest to opinia spoza bańki kierowników i dyrektorów najwyższego szczebla w Apple'u, z którymi Tim Cook najczęściej się widuje. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jego ulubionym posiłkiem bezprecedensowo, bo powiedział, że jeżeli mógłby jeść do końca życia tylko jedną rzecz, to byłby to dziki, alaskański łosoś. Niestety takiego nie dostałem. No i bardzo lubi też smoothie z jarmużem. Tego również nie mogłem dostać. Niemniej jednak jest jeszcze jedno danie, które Tim Cook bardzo lubi i jest to pizza. I ja dzisiaj właśnie wybrałem dietę pudełkową, czyli wybrałem się po pizzę i skonsumuję w ramach jednego z ulubionych posiłków Tima Cooka pizzę. Od razu możemy to stestować. No, Pizza Hut nie ma za dużo wspólnego z pizzą włoską, ale jest dobra. Jak mówiłem, szukałem miejsca, które jest podobne do Apple Park, to zapomniałem, że jest jeszcze arena w Poznaniu. No jak wiadomo, za dużo podobieństwa to raczej tutaj znaleźć nie można, ale no, mamy co mamy. Jeszcze jedna taka dygresja mnie naszła między pizzą a jarmużem, że można by było pomyśleć, że Tim Cook jest weganem, nie wiem jak się mówi, albo chociażby wegetarianinem, ale tutaj nic bardziej mylnego, bo je jajka na śniadanie, je łososia, je pizzę, a nie, no je też boczek, no czyli, aha, tylko z indyka, no ale to też się liczy, no więc tak naprawdę jest wszystko żerny. A kiedy za oknem jest już wieczór i dzień dobiega końca, to wcale nie znaczy, że Tim Cook już wyszedł z pracy, bo jest znany z tego, że jako jedna z ostatnich osób wychodzi z biura, no i dociera do domu wprost idealnie, żeby położyć się spać i wstać kolejnego dnia znowu wcześnie rano, bo idzie spać około 20:45, a to oznacza, że pracuje nawet 12 godzin dziennie. Mogłoby się zatem wydawać, że Tim Cook to zupełnie inny prezes niż wizjonerski i ponadczasowy Steve Jobs, ale mimo to ta dwójka ma ze sobą całkiem dużo wspólnego. To m.in. pracowanie do późna, dbanie o swoje zdrowie, motywowanie pracowników do realizacji swoich zadań na najwyższym poziomie, czy pozostawanie w kontakcie z klientami, którzy w ostateczności z tych wszystkich produktów Apple korzystają. Trzeba też zauważyć, że pod przewodnictwem Tima Cooka cena akcji Apple'a wzrosła niesamowicie. Także wprowadzono wiele nowych linii produktowych, jak Apple Watch,
AirPods czy Apple TV. No i przede wszystkim to za jego kadencji Apple jako pierwsza firma została wyceniona na ponad $1 bilion, a teraz pobiła już kolejny rekord, osiągając próg $3 bilionów kapitalizacji. A co wy sądzicie o rutynie prezesa Apple? Uważacie, że mógłby jeszcze udoskonalić swój dzień? Koniecznie napiszcie poniżej, jako kto mam spędzić następne 24 godziny. Może ma być to Elon Musk, może Mark Zuckerberg, a może ktoś jeszcze zupełnie inny. Czekam na wasze komentarze. A jeśli ten film ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę, no i sprawdź inny nasz film tutaj. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Mówił do was Szakal. Pa, pa!